Podejście numer 2 w zdobyciu wizy do Afganistanu. Jak wiesz z poprzedniego odcinka, musiałem opuścić Afganistan i wrócić z powrotem do Tadżykistanu. Dziś z rana idę na drugą stronę z nadzieją otrzymania afgańskiej wizy. Czego mogę się spodziewać? Nie wiem. Scenariuszy może być tysiące. Biurokracja afgańska przerasta mnie w każdym wymiarze. Nie wiem, jak się zachowam, jeśli odmówią. Naprawdę nie wiem. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg wizę do Afganistanu daje. Jest godzina 7. Po śniadaniu już spaliśmy dzisiaj w takiej malutkiej wiosce nieopodal granicy z Afganistanem, w gościnie u Tadżyka. I dzisiaj atakuję granicę afgańską raz jeszcze, biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest piątek, czyli Woskresenie, czyli weekend u muzułmanów, którzy talibowie mi powiedzieli, że dzisiaj też jest otwarta granica i że bank jest do 12, więc mogę przyjeżdżać, chociaż ja im nie wierzę kompletnie, żeby była jasność. Uważam, że są osobami niekompetentnymi i niewiarygodnymi, ale nie mam innego wyboru do tego, żeby pojechać tam i po prostu mieć cień nadziei, że jednak jest to prawda. Przyznam szczerze, że wszystko, co mówią talibowie, trzeba dzielić przez 15. Niestety, przykre jest to, co mówię, ale takie są realia, taka jest rzeczywistość. Zapraszam na oglądanie odcinka, trzymajcie kciuki, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Łapeczka, komentarz, czyli ślad węglowy, no i rzecz jasna, poczta sandałowa, czyli przesłanie odcinka znajomym. Zapraszam. Pryszyński na naczepie. Chińska ta. Tutaj granica. Tutaj mogę sobie kręcić ile chcę. Gnojki jedne. A tutaj sklepik. Tutaj mam też kumpla. Da Polsza normalna. Normalnie tutaj zobaczy granica tadżycko-afgańska. Pasze. Remiksy. Koncentraty. No ja trochę jeszcze przyspany. O, paszedawid.pl. Pozdro Dawid, ty człowieku, twoja naczepa jest przy Afganistanie, gościu. To napiszcie mu maila, że ten i podeślijcie film, niech gość sobie poogląda. Cement przywieźli. Sprawa następująca. Jadą z cementem. Salam alejkum. To jest cement, który chłopaki będą ręcznie rozładowywać worek po worku z tych naczep. Niesamowite, bo to po 35 ton ręcznie trzeba przeładować. Dzisiaj cement idzie na handel. Wczoraj były ciężarówki z pomocą charytatywną z Tadżykistanu dla Afganistanu. To nie jest tak, że oni po prostu sobie nie pomagają. Pomagają, w sensie to jest jednostronna pomoc z Tadżykistanu do Afganistanu. Afganistan do Tadżykistanu nic nie daje, bo za bardzo nie ma co dać, tylko bierze. A tutaj jest tak zwana czarina tadżycko-afgańska. My się już zakumplowaliśmy na poprzednim odcinku. Czarinka się zakumplowaliśmy, jesteśmy kolegami, bo herbatkę razem wypiliśmy. Więc czarinka tutaj o godzinie 7 jeszcze sobie śpi. Nie, elegancko, po prostu blachy Pruszyński. Pozdrawiamy pana Pruszyńskiego. Kolejna maszyna, kolejna fura. Fura to inaczej ciężarówka. Poremski, proszę bardzo. Pozdrawiamy pana Poremskiego. Niesamowite. Spójrzcie na mapę, gdzie jest granica tadżycko-afgańska i zrozumiecie sami, dlaczego aż normalnie uśmiech ciśnie się na usta. Czarinka! Chodź do wuja! Chodź do wuja! Chodź do wuja! Stareńka czarinka. Ojciec tutaj masy dzieci w okolicy. No bo jak wczoraj zauważyłem, jak sobie tam siedziałem, to czarinka tutaj jest z głównym ojcem.
Idę zobaczyć, jak pracują, bo jeszcze mam trochę czasu. 40 ton w 2 godziny rozładowują i później mają 100 dolców na 3, czyli po 30 dolków za 2 godziny roboty. No ale robota ciężka. Worki nie wiem ile mogą mieć, ale ciężkie. Holender, ciężka robota. Ja na robocie właśnie będę worki z cementem nosił. Cementu. Przyszedłem sobie trochę poczekać, posiedzieć przy sklepiku. Patrzcie na to. Pulpentina, wstawaj. Kto rano wstaje, temu myszki Pan Bóg daje. Ale zaspana. Jakiś turysta przyszedł. No miał koleżkę, ty. Jaka beka, idę pogadać z ziomkiem. Czarina maleńka, maleńka, czarina, czarinka. Zaspana jeszcze. No już. Wzdycham mocno, ale muszę przyznać, że się chyba uda. Dostałem kwitek, żeby zapłacić w banku za wizę, więc też było pozwolenie. Salam alejkum. Też było pozwolenie z ministerstwa, z Kunduzu. Dość ciekawa sytuacja, bo teraz to samo spotkało tego mojego koleżkę Rosjanina. I ciekaw jestem, co oni w ogóle wyprawiają, że tak po prostu blokują. Prawdopodobnie ten Rosjanin dzisiaj nie wjedzie. Będzie musiał się cofnąć tak jak ja wczoraj. I no ja teraz butuję, bo gość mi zaśpiewał 30 zł za 2 km. No ja rozumiem, że jesteśmy w Afganistanie, ale 30 zł za 2 km, no nie świrujmy. To ja za takie pieniądze to zaraz sobie zaraz sobie tutaj przejdę i na wsi tam spotkam typa i powiem salam alejkum. Na tamtym odcinku wcześniejszym, drugim z Afganistanu szliśmy już tędy. My już jesteśmy miestni, czyli lokalni. Znamy te kąty. Nie jest źle. Ten kraj był uciemiężony wojną. Przeróżnymi wojnami, inwazjami, wojnami domowymi. Ja wam jeszcze opowiem, najazdami. Opowiem o tym wszystkim, tylko musimy się uporać z tymi rzeczami, powiedziałbym, formalnymi. Wczoraj była tutaj pustka, dzisiaj jest pustka. Naprawdę, to wygląda jak z jakiegoś po prostu filmu, jak z jakiegoś westernu, gdzie wiecie, wymarło po prostu miasteczko i nikogo nie ma, jak jest z jakiejś gry trochę. A po lewej stronie widzicie białą flagę, flaga talibów, która powiewa wszędzie, gdzie tylko się da. No więc jak to mówi stare porzekadło, z gówna zamku nie ulepisz. Nie ma pieniędzy, a oni pieniądzem obracać za bardzo nie potrafią. No za bardzo to może złe określenie. Oni nie potrafią zarządzać pieniądzem. Ten pieniądz gdzieś ucieka na prawo i na lewo. Salam alejkum. No kolega tam jeszcze, widzisz tutaj, afgański, dziki, aż się zaplął dziki zachód. A tam taka mała dziewczynka sobie tutaj po tym pustkowiu chodzi. Przeszła przez bramkę, przez te przęsła. Koleżka chciał mi pomóc, ale niestety bariera językowa, kombinował, dzwonił. Tam chyba kolegów chciał zaangażować, żeby nie podrzucili. Ale ja tutaj zaraz do tej wioski dojdę, 2 minuty jeszcze i tam wezmę motorek. Znając życie, wezmę motorek sobie za 500, czyli za jakieś 7 zł tam i z powrotem i będzie elegancko. Taksówka jedzie. Chyba ten koleżka, zapytam go ile. Zaraz, patrzcie na to. Bądźcie ze mną. Nie wyłączajcie. Nie wyłączajcie, ja go zatrzymam i go zapytam. Patrzcie na to. Gotowi? Wszyscy? Jednak nie chciał się zatrzymać. Afgańskie graffiti. Ciekaw jestem, co to znaczy. Może ktoś z was zna język i jest w stanie to przetłumaczyć. Dokładnie tak. Jest ten wariat, co z wczoraj.
Zaraz go zapytam, ile będzie transport. Patrzcie, jak teraz przydusi. Dawaj, wariat, w tamtą stronę. Ty, olał mnie, pojechał. Chyba mnie nie zobaczył. Proszę zobaczyć, tutaj przy granicy klub sportowy w sztukach walki. Jakieś zapasy, jakieś judo, widzę tutaj kickboxing. No niestety, nie wytrzymało zamknięcia granicy. Ludzie najzwyczajniej w świecie w momencie, kiedy tutaj zamknęli granicę i przepływ towaru, to po prostu wyjechali stąd, pojechali do Kunduzu najpewniej, albo do jakiegoś innego miasteczka, gdzie można po prostu handlować i spokojnie ciut żyć. Życie się toczy. Gość mi krzyknął 30 zł, jak to jest dosłownie 10 minut z buta. Kto mądry by zapłacił za 10 minut z buta 30 zł? Salam alaikum. Wa alaikum, bye bye. Хорошо. No, spasiba. No, albo Amerykaniec, albo Rosjanin. Nie, jedna minuta, ja w bank. Mordo. Podjechałem motorkiem, żeby było szybciej z dziadkiem. No i dziadek znowu chciał mnie też wyrobić. No tutaj powiem wam, że autentycznie nie ma litości. Tutaj nie ma litości. Tutaj jak widzą turystę, to od razu golą jak idzie. Tutaj dziadek chciał się ze mnie ściągnąć 25 zł na motorku. Chociaż ja przeszedłem połowę drogi. On mnie podrzucił dosłownie tam 500 metrów w tamtą stronę i tutaj jakieś 70% całej trasy. Powiedziałem, żeby nie jechał, bo tutaj są straszne dziury, szkoda motoru. No i on tak zaparty, że on naprawdę nie, że to w ogóle 25 zł i koniec. A przejechaliśmy w sumie 2 km. I ja mówię do niego, tak wyciągnąłem mu i dałem mu około 10 zł, a to jest naprawdę tutaj bardzo dobre. To jest o 100% za dużo, niż normalnie by ktoś zapłacił. I dziadek taki wkurzony, że ja mu więcej hajsu nie daję, ale ja już jestem taki gruboskórny, że mówię tak, bierzesz? Nie? Pakuję do kieszeni i idę. I takich cwaniaków zawsze to łamię, no ale finalnie pod koniec podjeżdżają i biorą pieniądze. No to też nie chodzi o to, żebym ja im tych pieniędzy nie dawał, ale na przykład czasami się zdarzają takie, wiesz, takie świnie, które naprawdę no, są tak niegrzeczni, że po prostu odchodzę i nie daję. Odchodzę i nie daję po prostu dlatego, że po prostu wiem, że na 100% wiem, że chcą mnie wydudkać. No bo ja liczyć umiem. No w szkole matematyka była, więc szybko jestem w stanie przeliczyć. I no tak nie lubię takiej arogancji, takiego wiecie, wyciskania z turysty ostatnich w ogóle soków pieniężnych, tak jakby to po prostu no nie wiem, świat się miał zawalić. No tak tego nie lubię. Ja wiem, że i tak tutaj będę płacić znacząco więcej niż przeciętny Afgańczyk. Okej, ja się na to zgadzam, ale nie lubię takiej arogancji, takiej, że no ma zapłacić, się należy. Dobra, wyłączam, bo mnie zaraz zgarną. Zaraz mnie zgarną i będzie przypał. Mamy wizę. Mamy wszystko, co należy. Jesteśmy już poza granicami punktów kontrolnych, można sobie kręcić ile wlezie. Praktycznie tutaj za ścianą już jest granica, więc może nawet nie powinienem, ale chciałbym zaprosić na serię z Afganistanu i teraz zastanawiam się nad jednym, wiecie nad czym? Ile kłopotów jeszcze mnie czeka, a ile mnie jeszcze nie czeka. Ile jeszcze przygód będzie przede mną, no i tylko dopiero jak będę to, znając życie, montować, to będę wiedzieć ile przeszedłem, ale powiem wam szczerze, że jestem już zmęczony. Jestem zmęczony tym całym procesem. Nie tak jak kiedyś byłem, pamiętam, że jak jechałem do Pakistanu, nie byłem wtedy tak zmęczony, wtedy byłem strasznie zmęczony. Teraz już mniej, bo już tak się człowiek trochę obeznał z tym wszystkim. A tutaj jako ciekawostkę tak, do miasta 2 km chcą teraz 100 ode mnie, a do miasta, które jest 60 km są 200. 2 km 100, 60 parę kilometrów 200. Czujecie to? Nie mam słów. Polish language.
Polish language. Słuchajcie, udało się zrobić wizę, tak jak wspomniałem przed chwileczką. Tutaj jest Baharem. Bahar, salam alaikum, Bahar. Bahar jest z Kabulu. Koleżka tutaj, wiecie, działa sobie. Zaprosił mnie na jedzonko. Zapytałem grzecznie, czy mogę też z nim nagrać. Powiedział, zgodził się, że mogę. No więc teraz przygoda cała się zaczyna. Z takim dobrym, powiedziałbym, akcentem. Pojemy, pogadamy i pójdziemy dalej z buta. Jakiś nocleg by się też przydało znaleźć. No bo powiem wam, że muszę tutaj wybadać sytuację, jak tutaj wyczuć to wszystko, bo przyznam szczerze, że to nie jest takie podróżowanie, które sobie wyobrażacie i które do tej pory oglądaliście na odcinkach. Tutaj jest o wiele więcej restrykcji i tutaj z kamerą można popaść w ogromne tarapaty. W ogromne tarapaty, z których no nie mam tutaj jeszcze, podkreślam słowo jeszcze, ziomków takich, którzy mieliby władzę. A pamiętajcie, no wykreowanie dobrej relacji z jakimś, załóżmy tutaj ichniejszym, też wymaga czasu. Więc no to trzeba być pewnego rodzaju duchem, trzeba być człowiekiem gumą, tak to muszę określić, który wyślizgnie się i wślizgnie. No to tak źle brzmi, to bardzo źle brzmi, ale kraj wymaga naprawdę bardzo dużo energii i bardzo dużo atencji. Więc no, zapraszam. Nie wszystko w życiu można nakręcić i dlatego też dobrze jest oglądać vlogi podróżnicze i się inspirować, a jeszcze lepiej jest później ruszać w trasę samemu. Dlaczego mówię, że nie wszystko można nakręcić? Ponieważ jak widzicie chłopaków za mną w takim otwartym okienku, w tym rzędzie lokali, jest tylko jedno otwarte, zaprosili mnie na jedzenie, na picie herbatki. Siema mordo! Nie, ja nie jadę. Nie mam w ogóle nawet pieniędzy, mam 50 złamanych Afgani. Dosłownie złamanych, bo pieniądze w Afganistanie są styrane życiem. Byłem z nimi przez 3,5 godziny. 3,5 godziny. Czy to... Nie. Dziękuję. Czy to jest ten dziadek, który chciał mnie zrobić w kuku? Nie, to chyba nie jest ten dziadek. Ale pobyłem z nimi, zjadłem, napiłem się herbaty, pogadałem. Naprawdę uzyskałem tak dużo informacji, ponieważ jeden z nich mówił bardzo dobrze po angielsku, z wyedukowanej rodziny, inteligentny, z otwartą głową. I tak sobie rozmawiamy. Teraz wam podpowiem, nie? Kilka rzeczy wam opowiem. Nie mogę wszystkiego powiedzieć, bo niestety taśma tego nie zniesie. Pewne rzeczy możemy... No tym Lexuskiem to byśmy tam jechali. Czemu mi nikt nie powiedział, że z tyłu jedzie takie auto? Jeżeli takie auto jedzie, to znaczy, że autostop może zadziałać. Ale do czego bije? Powiedział ten mój ziomeczek, imienia nie wypowiem, że ma 2 siostry. Ja do niego mówię, ale kurczę, mówię, że talibowie teraz w ogóle szkoły otworzyli dla dziewczyn. Mówię, że spoko. On mówi, przyjacielu, nie świruj, nie jest to prawda. Dziewczyny dalej siedzą w domach poukrywane w Kabulu, w stolicy. Nie ma żadnej edukacji. Siema dziku. Nie ma żadnej edukacji. Nie daj sobie wmówić takich bajerów. Tragedia, mówi. Ja pytam wtedy, o, to mówię ciekawe. On do mnie, on mówi, no kurczę, no głupie podejście, bo jeżeli ludzie nie będą się kształcić, to jak kraj ma być silny? To ja do niego mówię, kierowniczy styl bycia i życia, mówię do niego. Ty stary, a jakby do twoich sióstr, do twojej jednej z sióstr, młode dziewczyny studiują medycynę. Studiowały, bo teraz no przerwały. Od 15 kwietnia 2022 roku talibowie pozamykali szkoły, więc później otworzyli na 3 miesiące i później znowu zamknęli. Dla kobiet rzecz jasna. No i pytam, a jakby jakiś delikwent przyszedł i zapytał o rękę twojej siostry, to jakby było? On mówi wprost, ja bym się nie zgodził, ale ja to tylko mała cząstka odpowiedzialności. Tata jeszcze żyje. Tata jest doktorem. Tata by się w życiu nie zgodził. Więc przenigdy tutaj te dziewczyny z tego domu mojego koleżki nie wyjdą za żadnego Afgańczyka. Więc no wiedzą, z czym się chleb je. No moi drodzy, teraz ruszamy po prostu przed siebie w drogę
przez kraj, który przez 40 lat dzierżył dużo potu. Zobaczcie teraz, w tym samochodzie jest dziennikarz. Cześć. A tego delikwenta to my już znamy od wczoraj. A czapę mu zaraz zabiorę. Z czapę mu zaraz zabiorę i albo... Nie no, nie można... W sensie, ja czasami jestem trochę... Siema Adam. Mówiłem wam o tym, że tutaj jest, jak się nazywa, te wyposażenie łazienek. No, garmatura łazienkowa, coś takiego, coś wyleciało mi z głowy. To firma, która to produkuje, to się nazywa Adam. No mordo, już nie idź. Od 2 dni mnie męczył. Wiecie, że ja tutaj już lokalny jestem, ale ten przyjaciel to już 2 dni. Salam alejkum. 2 dni już na mnie. Czekaj, Paweł. Pamirowska. Pamir. Z Tadżykistana. Idę. A, tutaj do swojego kolegi pójdę, rękę przycisnę. Pracował w Rosji i mówi po rosyjsku. Idę. To ten koleżka z odcinka o kożuchach, co z czarków kożuchy robi. Przywitałem się jak na starych znajomych przypadło. Patrzcie, Paweł, już uciekaj. Paweł, ja mam 50 Afgani. Paweł, ja nawet nie mam za co dojechać do Kunduzu. Życie płynie jak w melinie. Dziewczyno, jak wino, uderzasz do głowy. To są stare afgańskie pieniądze. To są kuponiki do ładowania na przykład internetu. Ścierasz taki ten i kupujesz sobie internet na takie do ładowania. No tutaj po prostu najzwyczajniej w świecie wymieniasz somoni, czyli z Turkmenistanu, pieniążki na Afgani. Tutaj sklepiki. Możesz kupić co chcesz z przyjaciółmi naszymi. Ja idę. Spasiba. I żeby nie było, że ale piękne banany afgańskie. Pakistani. Z Pakistanu. Kierownik się zna. Kierownik w Pakistanie był w sumie to z 3,5 miesiąca. Słuchajcie, mam 50 Afgani, nie oszukujmy się. 50 Afgani to jest 5 zł. Za 5 zł to można sobie po prostu pogłaskać czarka za ogon. No chodź, pogłaskamy czarka. Jak cię ugryzie czarina taka afgańska, czarina, to będzie przypał. Sytuacja jest taka, że wielu rzeczy na granicy wam nie pokazałem z przyczyny prostej. Tu może dziwnie zabrzmi, ale z przyczyn bezpieczeństwa Afganistanu, tak to ujmijmy, ponieważ nagrania, które mógłbym zrobić, a nie zrobiłem, byłyby super pomocne dla niektórych, ale pomijam już fakt, więc tego nie zrobiłem po prostu z szacunku. I druga kwestia jest taka, że niektórych rzeczy byłoby to ogromne ryzyko. Jeżeli zatrzymają mnie tutaj gdzieś, talibowie, przejrzą kamerę i zobaczą nagrania, no to my się nie zobaczymy już w Polsce. Nie wiem, czy kiedykolwiek oglądaliście serię z Afganistanu, gdzie człowiek jedzie sobie po prostu sam, nie z przewodnikiem i nie przez 4 dni po Afganistanie. Dlatego też Paweł, policja, znaczy talibowie, a nie przez, powiedziałbym, jakiś ograniczony czas. Będziemy zwiedzać Afganistan niczym byśmy zwiedzali Polskę. Tego chyba jeszcze, jak się nie mylę, na polskim YouTubie nie było. No problem. Jedziemy. Afganistan. Super Kamaz. Można. Skąd? Litwa. A to co to jest? The Empire State. O matko, jeszcze ze Stanów. Ale ciekawie, chłopaki chcieli mnie zabrać. Rzecz jasna za opłatą. Jak usłyszeli, że u kierownika jest 50 Afgani, to przeprosili, pojechali dalej. Ty, ciekawe, czy mi się dzisiaj w ogóle uda tam przedostać. Trzeba przyznać, że ja jestem trochę żyła. Dlaczego? Bo chcę wymienić 100 dolców
I wiem, że tutaj jest bardzo zaniżony kurs. Jak wymienię tutaj 100 dolców, to stracę jakieś powiedziałbym 30 zł. A za 60 km zyskam 30 zł. W sensie nie stracę, no nie zyskam, bo takiego nie stracę po prostu w ten sposób. Proszę zobaczyć. Boisko, no i checkpoint, muszę się tutaj obłączyć. Patrzcie, jakie boisko po prawej. Zauważcie, jaka jest ogromna serdeczność ze strony Afgańczyków. Salam alaikum, hello. Jaka ogromna serdeczność, częściej mówią w języku angielskim niż w języku rosyjskim. Duża ciekawość człowieka, kraj jest zamknięty na turystów. Turyści przeważnie, jeżeli przyjeżdżają, to jeżdżą samochodami pozamykani w takich jeepach, tak żeby zostali wyizolowani jak najbardziej od lokalnych. Tutaj mamy talibów z takimi antenkami, łączność krótkofalowa, a my będziemy doświadczać tego Afganistanu całym sobą. Mam nadzieję, że nie przesadzimy. Słuchajcie, złapaliśmy stopa. Tutaj jest z kolegą dziennikarzem, żurnalistą. Tutaj koledzy tak samo. Salam alaikum. Teraz chłopaki muszą jechać na wioskę, a jak chłopaki muszą jechać na wioskę, to ja muszę jechać z nimi, moi drodzy. Taka jest zasada. Kierownik musi zarezydować, kierownik musi zajechać, kierownik musi się pokazać, że jest tu i tam. Więc jest dobrze, no. Jedziemy zobaczyć wioskę. Tabako, takie, w które się wkłada w zęba, żeby nie było widać, bo wiecie, u nich tutaj nie można za bardzo palić. A Afgani, parwan. Więc nieładnie jest na ulicy mieć faja w buzi, więc tabako się wpycha w dziąsło. No pomiędzy zęba a dziąsło, no. Ale leci. Zobaczcie, co tutaj budują. Cegły z gliny rzecznej. Proszę bardzo, budowlaniec. Można? Elegancko. O, Chambuskol. Nandi za Said. Geralarda. Said, bin zakala. Mahvi jamola dar khiyalam wizi sozi ishq bin alam yonalam. Proszę zobaczyć, jesteśmy na terenach wiejskich. Zauważcie elektryfikacja. Zobaczcie, w jak prosty, powiedziałbym, prosty sposób przesyłają energię. W sensie rozciągają tą sieć. Proszę zobaczyć. No i to pokazuje, że Afganistan rozwija się pomalutku na tych obszarach wiejskich, ale idzie do przodu, no. Potrzebuje czasu. Teraz chłopaki mówią, że minister stworzył nowy projekt elektryfikacji tutaj w regionie, więc pomalutku idzie wszystko do przodu. نهادم سر به بالش در شبی تار و تو را در خواب و دیدم خوش به حالم تو را در خواب و دیدم خوش به حالم تو را در خواب و دیدم خوش به حالم. Przyjechali na wioskę, a wioskę ciężko znaleźć. Zobaczcie, po środku niczego na wiosce, tam jest Tadżykistan, tam daleko jest Uzbekistan. Nie widać Uzbekistanu, za górą jest, której nie widać teraz, bo jest w tym, w chmurach. A tutaj mamy Ule. Chyba tutaj przyjechaliśmy. A what the name? Zobaczcie, rybkę mamy tutaj z rzeki. Taka malutka. What is the name? This is kaban. Kaban. Kaban mahi. Kaban. Kaban. Taka mała.
Z głową. Kata musi uciec lambe. Nice. Very nice. This means the Afghani culture. Thank you, shukriya. Pyszna. Czapy idziemy pszczoły ogarniać. Tu diga. Ty, patrzcie na to. Patrzcie na to. Ale ja was zaskoczę. Ja jestem pszczelarzem. Od urodzenia pszczelarz. Nie no, śmieję się. Oni idą i ja idę, patrzcie. Też mam tą siatkę. Ale beka, co? Badajcie na to. I pojechali. Słuchajcie, jesteśmy tutaj z szefem. Z całym szefem. Szefu pokazuje pszczoły. Ktoś może pszczołami się zajmuje. Jak się nie zajmuje, to się może zająć. A jak ktoś się zajmuje, to się pewnie będzie znał. Zobaczcie, jak tutaj w Afganistanie. Proszę bardzo, plaster miodu. Ale pięknie. Słuchajcie, no takie doświadczenie. Cudo, miód. Zobaczcie, te pszczoły wyglądają inaczej zupełnie niż te w Polsce. Niesamowite. I w ogóle nie kąsają, chyba. I miód. No, widać miód. Ekstra. Dzięki życzliwości właśnie tutaj szefa. No, te ule to już trochę lat mają. Proszę bardzo. Ależ rój. Niesamowite. Niesamowite. Koleżka. O kurczę. Materiał robią. Kilogram miodu dla osób zainteresowanych waha się w granicach 30 a 50 zł. Czyli u nas słoik kosztuje około kilograma miodu, jak dobrze pamiętam, albo litra, chyba litra, około 50 zł. I tak sobie myślę, że tutaj nie jest tak tanio. Nie jest tak tanio. A zobaczcie, to jest najwyższej klasy miód. To, co tutaj prezentuje nasz kolega. I zauważcie, że tego kolegi w ogóle nie kąsają te pszczoły. Nie są takie agresywne. Nie są takie, powiedziałbym, terytorialne. Nic innego jak maszyna, którą się kopci. Rozpala się w środku, kopci się dymem, żeby wypłoszyć pszczoły i żeby można było sobie spokojnie wyciągnąć miód i wosk, z którego można na przykład zrobić eleganckie świeczki. Ale nas tutaj ugościli, rybką poczęstowali, pogadali. Tutaj będzie profesjonalny wywiad. Zobaczcie, chłopaki w ogóle taka bez zabezpieczeń. Koleżka tutaj sobie siedzi. Proszę bardzo. Trochę nieodpowiedzialny ze strony kierownika, że jest tak nieubrany. No bo ja nie mam tutaj żadnej siatki na głowie teraz. Dobra, troszkę muszę odejść, bo widzę, że dziewczyny trochę się... Czy ktoś z oglądających, pozdrawiam serdecznie wszystkich rozwalonych na kanapie bądź na łóżku, zauważył, że ziemia jest biała? To nic innego jak sól. Ciekaw jestem, dlaczego ta sól jest tutaj, bo sól zabija, sól w sumie ciężko powiedzieć, bo tutaj nie widać na tym terenie żadnych takich roślin, tylko widać takie po prostu, wiecie, rośliny, które mogą przetrwać w takich, powiedziałbym, skrajnych warunkach. Tam jest jakieś zboże, tam dalej jest rzeka, tylko jak ta sól się tutaj wydostała, to jest ciekawe. Dlaczego ona jest tutaj na zewnątrz, bo tutaj rzeka nie wylewa, to żeby było wiadomo, znaczy żebyście byli świadomi, że tutaj rzeka nie wylewa. To jest dość ciekawe, ale ten gość ma tutaj uli. Biznes się kręci.
I will come back, don't worry. Salam alaikum. Proszę zobaczyć, stacja benzynowa. 78 ichniejszych, salam alaikum. 78 ichniejszych za benzynę, salam. 78 to jest $1. To jest, proszę ja was, 4,40 za litr benzyny w Afganistanie. Czyli powiedziałbym, że to jest naprawdę dużo. Kierowca nie wysiada z samochodu, tylko szefu przychodzi, od razu tankuje. Cały serwis. Czy motorkiem, czy samochodem. Proszę bardzo. Na dzisiejszy dzień będziemy już kończyć pomalutku. To jest naprawdę, powiedziałbym, już jestem taki zmęczony, że szok. Witamy w mieście Kunduz. Witam, szanowni państwo, w Kunduzie. Pierwsze miasto, duże miasto, które skupia, powiedziałbym, naprawdę liczną rzeszę widzów, jak to daleko, przyszłych widzów. Moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek ze względu na to, że ja już po prostu jestem tak styrany. Mam przy sobie 50 Afgani, no i muszę znaleźć miejscówkę do spania, bo inaczej normalnie zaraz zejdę. Energii już zero, więc bardzo dziękuję za dzisiejszą podróż. Uprasza się o łapeczkę, o ślad węglowy, ale też rzecz jasna o pocztę sandałową. Więc moi drodzy, chylę bardzo nisko czoło ze swoimi kolegami tutaj z centrum Kunduzu i co? I zapraszam na kolejny odcinek, no bo będzie się działo. Wszystkiego dobrego i proszę nie zapomnieć kupić książkę Ludzie Drogi. Dobra? Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Powiem tylko tyle, żebyście czekali na kolejny odcinek, bo kolejny odcinek będzie naprawdę przyjemny, ciekawy, a zarazem zaskakujący. Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku.